celu zainstalowania narzędzi z grupy SQL Server Data Tools (SSDT) należy uruchomić program Visual Studio Installer. Po otwarciu okna i odnalezieniu pozycji Visual Studio, klikamy w przycisk Modyfikuj. Na kolejnym okienku odnajdujemy kafelek Magazynowanie i przetwarzanie danych i zaznaczamy checkbox. Następnie klikamy przycisk Modyfikuj i czekamy, aż wszystkie składniki rozszerzenia środowiska Visual Studio zostaną pobrane z sieci i zainstalowane. Zamykamy okno programu Visual Studio Installer. Aby zweryfikować efekt instalacji rozszerzenia, uruchamiamy edytor Visual Studio. Klikamy w link Continue Without Code, żeby od razu przejść do zintegrowanego środowiska deweloperskiego. Z menu Extensions wybieramy polecenie Manage Extensions. Przy użyciu pola edycyjnego wpisujemy SQL Server Integration, aby odnaleźć rozszerzenie do tworzenia projektów SSIS (SQL Server Integration Services). Klikamy przycisk Install, co spowoduje pobranie pliku Microsoft Data Tools Integration Services z rozszerzeniem .exe. Zalecamy utworzenie dedykowanego katalogu na dysku, w którym będziemy przechowywać dodatkowe narzędzia związane z bazą danych SQL Server. Wracamy do menadżera rozszerzeń Visual Studio, aby w podobny sposób pobrać oprogramowanie do tworzenia rozwiązań raportowych Microsoft Reporting Services, czyli SSRS. Klikamy przycisk Install i czekamy na pobranie pliku Microsoft Data Tools Reporting Services z rozszerzeniem VSIX. Ostatnim rozszerzeniem, które chcemy zainstalować, jest Microsoft Analysis Services Projects (SSAS). Przed zainstalowaniem rozszerzenia możemy otworzyć link View in Browser, aby przejść do strony webowej tego rozszerzenia, na której znajdziemy ważne informacje o produkcie oraz linki prowadzące do dalszej dokumentacji. Ponownie klikamy przycisk Install i przenosimy pobrany plik do przygotowanego wcześniej katalogu. Po pobraniu plików instalacyjnych SSDT zamykamy edytor Visual Studio i przystępujemy do właściwej instalacji narzędzi. Pierwszym narzędziem będzie Integration Services. Klikamy odpowiedni plik z rozszerzeniem .exe. Wybieramy język instalacji według dostępnych opcji lub zostajemy przy domyślnej opcji i wciskamy przycisk OK. Postępujemy zgodnie z wyświetlanymi okienkami, przechodząc do następnych etapów procesu instalacji. W razie gdyby program instalacyjny napotkał konflikty z uruchomionymi procesami w systemie operacyjnym, należy pozamykać odpowiednie programy i usługi systemowe. Czekamy, aż pasek postępu instalacji dojdzie do końca. Po zakończeniu instalacji należy zrestartować komputer. Następnym krokiem będzie instalacja rozszerzenia Analysis Services Projects. Aby przekonać się, że instalacja ukończyła się sukcesem, otwieramy edytor Visual Studio i klikamy przycisk Create a New Project. W polu filtrującym wpisujemy Analysis, żeby przekonać się, jakie szablony projektów zostały zainstalowane. Poszczególne typy projektów SSAS zostaną omówione w oddzielnym filmie. Ostatnim narzędziem, które musimy ręcznie zainstalować, to Reporting Services. W
wersji aktualnej zgodnej z bazą danych SQL Server 2022 i środowiskiem Visual Studio 2022 to rozszerzenie jest dostępne jako plik z rozszerzeniem VSX. Po zainstalowaniu rozszerzenia SSRS czas na weryfikację. Otwieramy w tym celu program Visual Studio i sprawdzamy, czy dostępne są nowe szablony projektów dotyczące komponentu Report Server. Końcową weryfikację zainstalowanych narzędzi przeprowadzimy w menadżerze rozszerzeń programu Visual Studio. Kolejno sprawdzamy w przeglądarce rozszerzeń narzędzia SSIS, SSAS i SSRS. Jeśli rozszerzenie jest zainstalowane, w każdej chwili można je usunąć lub zdezaktywować przyciskami Uninstall oraz Disable. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami edukacyjnymi. Odwiedź sekcję poświęconą bazom danych na stronie programista1024.pl, gdzie znajdziesz wartościowe zasoby, w tym linki do filmów wideo dostępnych na kanale YouTube Blog Programisty.